Czy zdarzyło Ci się mieć poczucie, że w Twoim życiu musi się coś zmienić, ale mimo tej świadomości nadal stać w miejscu? Wiesz, że ta praca Ci nie służy, wiesz, że ta relacja Cię osłabia, wiesz, że już od dawna odkładasz siebie na dalszy plan i wiesz, że już w ogóle nie chcesz tak dalej żyć. Ale mimo tej wiedzy nadal stoisz w miejscu. I w takich momentach bardzo łatwo pomyśleć, co jest ze mną nie tak? Dlaczego cały czas tego nie zmieniam? Dlaczego cały czas wracam do starych schematów? A ja chcę Ci dzisiaj pokazać inną perspektywę. Bo może to wcale nie oznacza, że z Tobą coś jest nie tak. Może to wcale nie oznacza, że brak Ci motywacji, dyscypliny czy odwagi do działania. Może próbujesz przeskoczyć jeden bardzo ważny krok, a nawet kilka kroków w procesie zmiany. Bo sama świadomość w procesie zmiany nie wystarczy. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I już jakiś czas nie było mnie w tych dłuższych nagraniach na YouTube, ze względu na to, że ostatnie miesiące pochłonęła mnie praca z uczestnikami Brain Game, nasze wspólne spotkania, warsztaty, ale także uczestniczenie w transformacji uczestników Brain Game. I także praca nad innymi warsztatami rozwojowymi. I właśnie po tych doświadczeniach wracam tutaj, moim zdaniem, z bardzo ważnym tematem. Dlatego, że często wydaje nam się, że stoimy w miejscu, bo brakuje nam wiedzy, brakuje nam zrozumienia jakiegoś aspektu naszego życia. Natomiast ja obserwuję, że dzieje się wręcz odwrotnie. To znaczy, że widzimy, co jest do zmiany w naszym życiu, widzimy nasze schematy, widzimy, kiedy zdradzamy siebie, widzimy, kiedy działamy z lęku, ale mimo wszystko stoimy w miejscu. Też tak masz? Zdarza Ci się też tego doświadczać? Jest to dla Ciebie znajome? Bo w ogóle w procesie zmiany i w ogóle w rozwoju osobistym bardzo często słyszymy, że świadomość jest pierwszym krokiem. I tak, to jest prawda. Świadomość faktycznie jest pierwszym krokiem. Bo bez świadomości nie jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć, że jesteśmy w pracy, która nam nie służy, czy w relacji, która nie jest dla nas dobra, czy że faktycznie wybieramy z lęku, czy z poczucia winy, czy z poczucia braku własnej wartości. Więc tak, świadomość jest niesamowicie ważna. Natomiast świadomość nie jest całą drogą. I często mylimy właśnie świadomość z transformacją. Mylimy rozpoznanie problemu z faktyczną zmianą. Bo tak naprawdę możemy znać nasze dzieciństwo, możemy znać wszystkie nasze historie rodowe, możemy rozumieć i znać wszystkie nasze negatywne przekonania, różne rzeczy, które nas w życiu blokują, ale faktycznie stać w miejscu, faktycznie może w naszym życiu nic się nie zmieniać. Mogę cały czas zadawać sobie pytania, dlaczego ja się tak czuję, z jaką historią rodową jest to związane, gdzie ten schemat łączy się z moim aktualnym życiem, a nadal powtarzam cały czas te stare schematy. I ja bardzo mocno doświadczyłam tego w swoim życiu, bo ja przez lata funkcjonowałam właśnie w trybie ciągłego analizowania siebie i ciągłego poszukiwania odpowiedzi właśnie na pytania, dlaczego tak się czuję, skąd to się wzięło, z jaką historią rodową jest to związane, bo jak może się orientujesz, jestem także terapeutą ustawień systemowych, więc naprawdę przez wiele lat byłam bardzo mocno w tym nurcie. I zauważyłam, że świadomość może dawać nam pewną już ulgę. Może dojść do takiego w ogóle pierwszy raz zauważenia siebie i objęcia siebie taką czułością, łagodnością. I to jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowe. Natomiast bardzo często w tym analizowaniu siebie, ciągłej chęci naprawiania siebie, możemy po prostu utknąć. I też nagrałam kiedyś na ten temat filmik. To jest tak naprawdę nasze duchowe ego, które ubrane jest troszkę w inne właśnie ciuszki, bo tu jest rozwój, tu jest duchowość, tu są piękne procesy rozwojowe i programy. I ja właśnie tak funkcjonowałam. Szukałam kolejnych sposobów, kolejnych programów, kolejnych metod, żeby sobie pomóc, a tak naprawdę ja cały czas uciekałam od siebie. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zamieszczę do niego linka pod tym nagraniem.
Więc tutaj dzisiaj chcę pójść o krok dalej, dlatego że świadomość, czasem nawet taka bardzo głęboka świadomość, zamiast nam pomagać w procesie zmiany, może nas blokować, może nas utrzymywać w miejscu. I ja to bardzo mocno zauważyłam w swoim życiu zawodowym na przykład. Na pierwszym etapie swojego życia zawodowego, zaraz po skończeniu studiów, miałam w ogóle tak, że dość często zmieniałam pracę. I zmieniałam tą pracę z takiego poczucia, tu mi nie pasuje, muszę uciec do nowego miejsca. Zamiast poznać siebie, zamiast poznać swoje wartości, zamiast głęboko zrozumieć, jaka praca byłaby dla mnie dobra, co jest dla mnie ważne, w jaki sposób ja w ogóle chcę pracować, jaką przyszłość chcę współtworzyć z firmą, w której będę pracować, ja wychodziłam z założenia, chcę uciec z miejsca, w którym jestem. No i trafiłam do kolejnego miejsca, które to miejsce znowu nie było zgodne ze mną. No i kolejna praca i tak naprawdę ja dokonywałam niby pozornie zmiany, okoliczności się zmieniały, ale tak naprawdę schemat pozostawał. Aż w końcu trafiłam na etat, na którym spędziłam 10 lat. I muszę Ci się przyznać, że tak naprawdę przez mniej więcej 6 lat na tym etacie ja już czułam bardzo mocno, że to nie jest miejsce dla mnie, w którym chcę pozostać na dłużej, w którym chcę się dalej rozwijać. I mimo tej wiedzy, mimo tej świadomości, pozostawałam tam. Dlaczego? Bo było bezpiecznie, bo to było znane, bo tak naprawdę nie miałam jeszcze wizji, która byłaby silniejsza niż lęk, który we mnie był. Bo tak naprawdę nie miałam jeszcze pomysłu na siebie. I ja w ogóle nie miałam poczucia, że mogę w ogóle coś zmienić. I to jest bardzo ważne, dlatego że często wydaje nam się, że jeżeli już coś wiemy, że jeżeli mamy świadomość, że coś jest do zmiany, to powinniśmy już umieć to zmienić. Natomiast proces zmiany zupełnie tak nie działa, dlatego że świadomość jest faktycznie pierwszym krokiem. Świadomość dopiero nam pokazuje obszar do zmiany, natomiast dopiero kolejne kroki podejmowane w odpowiedniej właśnie kolejności dają kluczową zmianę i dają w ogóle transformację i zmianę kierunku naszego życia. Czyli następnie jest odpowiedzialność, czyli wzięcie odpowiedzialności w ogóle za swoje życie. Następnie jest podjęcie decyzji, pewnie nie jednej, i następnie bardzo spójne z nami i konsekwentne działanie. I to dopiero stanowi pełen proces zmiany. I także właśnie w obszarze osobistym, w obszarze relacji bardzo mocno właśnie zaobserwowałam, jak tkwiłam przez lata w relacji, w której już się coś wypaliło. Już nie było pełnego połączenia, miłości, szczęścia. Było pewnego rodzaju przywiązanie, może nawet przyjaźń, natomiast nie tego potrzebowałam od relacji. Pamiętam nawet, jak patrzyłam sobie w oczy w lustrze i mówiłam do siebie, jak ja mogę w ogóle funkcjonować w takiej relacji. No i mimo, że ja to naprawdę wszystko wiedziałam, to nie potrafiłam tego zmienić, nie potrafiłam wyjść z tej relacji. Nie miałam w sobie właśnie może odwagi, może pomysłu, może to wynikało z tego, że więcej było we mnie lęku niż motywacji i takiej pasji i chęci do zmiany. To jest bardzo ważne, dlatego że nawet jak ta relacja się zakończyła, to ja tak naprawdę nadal wskakiwałam potem w relacje, które nie były dla mnie dobre, dlatego że brakowało tego powrotu do siebie, brakowało pełnego poznania siebie, brakowało zrozumienia, jakie są właśnie moje wartości, czego ja naprawdę chcę, co jest dla mnie ważne w relacji, w związku, co jest w ogóle dla mnie ważne w życiu. Więc jeżeli dokonujemy zmiany dla samej zmiany, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Bo właśnie możemy zmieniać pracę, ale nie zmieniamy relacji do pracy. Możemy zmieniać relacje, ale nadal nie zmieniamy relacji ze sobą, więc cały czas nic się nie zmienia. Dlatego prawdziwe pytanie brzmi nie tylko, co ja chcę w swoim życiu zmienić, ale z jakiego miejsca to robię. Czy z lęku, czy z napięcia, czy z bólu, czy z chęci ucieczki, a może z chęci udowodnienia czegoś sobie albo komuś. A może ta potrzeba zmiany zaczyna się od właśnie chęci powrotu do siebie, do swojej prawdy, do zgodności ze sobą.
to jest bardzo ważne, aby się nad tym chwilkę zastanowić. Dlatego też chciałabym Cię teraz zaprosić do bardzo krótkiej i bardzo prostej praktyki. Nie będziemy tutaj robić wielkich rewolucji w naszym życiu, tylko chcę Cię zaprosić do zauważenia pewnych aspektów. Więc usiądź wygodnie i proszę zamknij oczy. I pomyśl teraz o jednym obszarze swojego życia, w którym od dawna czujesz, że coś potrzebuje zmiany. Może być to praca, może relacja, a może sposób traktowania siebie, a może w ogóle odpoczynek, Twoje granice, Twoje ciało, Twoje poczucie własnej wartości. Wybierz proszę tylko jeden obszar. Pomyśl o nim przez moment. I jak myślisz o tym obszarze, który domaga się zmiany, zapytaj siebie, co się we mnie pojawia, kiedy myślę o tej zmianie? I teraz skieruj swoją uwagę na ciało. I zobacz, jak Twoje ciało reaguje, jak właśnie myślisz o zmianie tego obszaru. Co się pojawia w Twoim ciele? Może jesteś w stanie znaleźć miejsce, w którym czujesz te odczucia? I co to jest? Czy to jest napięcie? A może lęk? A może to jest presja? A może to jest takie poczucie, muszę coś szybko zrobić? A może to jest potrzeba w ogóle ucieczki? A może pojawia się taka myśl, muszę się wreszcie ogarnąć? A może pojawia się taka prawda bardzo cichutko, ja już wiem, że nie chcę dłużej wybierać przeciwko sobie. Zatrzymaj się proszę przy tym na momencik. Cokolwiek się pojawia teraz w Twoim ciele, jak myślisz o zmianie tego obszaru jednego w swoim życiu. I nie musisz teraz niczego naprawiać. Nie musisz w ogóle wiedzieć, co dalej. Nie musisz mieć gotowego planu. Po prostu tylko zauważ, z jakiego miejsca we mnie rodzi się ta potrzeba zmiany. Bo jeżeli ta zmiana wypływa tylko z lęku, napięcia, presji albo ucieczki, to bardzo łatwo będzie powtórzyć stary schemat w nowej sytuacji. Dlatego, jeżeli właśnie odczuwasz jakieś napięcie, jakiś lęk, jakąś presję, to teraz zaproś swoje ciało do spokoju, bo to jest pierwszy krok. Ważne, abyśmy uspokoili nasze ciało na tyle, żeby usłyszeć, co naprawdę jest nasze. Więc weź teraz głęboki oddech. Głęboki, spokojny oddech. Poczuj swoje ciało. Zauważ w ogóle, gdzie to napięcie się pojawia w ciele. Gdzie konkretnie? Może w klatce piersiowej, może w brzuchu, może w gardle, może w szczęce. I oddychaj do tego miejsca, tam gdzie czujesz napięcie. I możesz też teraz powiedzieć do siebie, że widzę, że coś się we mnie boi, że widzę i czuję, że coś potrzebuje bezpieczeństwa. I możesz też wewnętrznie do siebie powiedzieć, nie muszę podejmować decyzji z paniki. Mogę najpierw wrócić do siebie
i zobaczyć, jaki krok jest naprawdę zgodny ze mną. Więc oddychaj spokojnie i poczuj, jak najpierw uznanie tego napięcia, a następnie teraz zaproszenie spokoju do ciała rozluźnia delikatnie Twoje ciało. Oddychaj spokojnie. Szczególnie kieruj uwagę i oddech do tego miejsca, w którym odczuwasz napięcie. I dopiero jak poczujesz rozluźnienie, dopiero jak poczujesz delikatne odpuszczenie tego napięcia w ciele, to teraz zadaj sobie takie pytanie. Jaki najmniejszy krok mogę zrobić, a który będzie ruchem w moją stronę, a nie ucieczką od bólu? Zadaj sobie to pytanie. Zadaj to pytanie swojemu ciału, swojemu sercu. I tutaj nie chodzi o wielką rewolucję. Nie chodzi o to, żeby dziś rzucić pracę, zakończyć relacje, w ogóle przewrócić całe życie do góry nogami. Tylko chodzi o jeden maleńki, szczery moment kontaktu ze sobą. I zobacz, jaki krok się pojawił, jaki jeden maleńki krok. Bardzo ważne jest to, że zmiana często właśnie nie zaczyna się od wielkiego działania. Zaczyna się właśnie od momentu, w którym przestajemy podejmować decyzje z napięcia, a zaczynamy słuchać prawdy, która jest pod spodem. Więc jak już uzyskałeś odpowiedź z ciała, z serca, z Twojej istoty, to powoli, nie spiesząc się, możesz otworzyć oczy. Witaj z powrotem. Jak się teraz czujesz? Co się w ogóle pojawiło w trakcie tej praktyki? Podziel się proszę w komentarzu, właśnie jak się czujesz, albo właśnie co się pojawiło w trakcie tej praktyki, bo to jest bardzo, bardzo ważna informacja. A przede wszystkim zanotuj sobie tą informację dla siebie, bo to jest ważny krok, który warto zrobić w swoim kierunku. I właśnie od tego zaczyna się proces zmiany, od uspokojenia układu nerwowego. Od objęcia naszego ciała spokojem, bo dopiero z tego miejsca jesteśmy w stanie w ogóle usłyszeć nasze ciało, usłyszeć nasze serce i w ogóle wiedzieć, co zrobić, aby to było zgodne z nami, a nie aby wynikało to właśnie z lęku, napięcia, czy bólu, czy w ogóle chęci ucieczki. To jest właśnie bardzo, bardzo ważny etap, a kolejnym etapem jest odpowiedzialność. Ale chcę bardzo mocno tutaj zaznaczyć, że odpowiedzialność to nie jest wzięcie na siebie winy. Dlatego, że odpowiedzialność to tak naprawdę oznacza, że ja odzyskuję wpływ, odzyskuję swoją moc. Widzę, gdzie i na co mam wpływ, gdzie mogę podjąć jakieś decyzje i przede wszystkim przestaję czekać wreszcie na to, że ktoś albo coś mnie uratuje. A następny krok to jest decyzja, czyli właśnie możemy wreszcie podjąć decyzje, które są w zgodzie z nami, które już nie wynikają z lęku, napięcia, chęci ucieczki czy udowodnienia czegokolwiek, ale właśnie są spójne z nami, są w zgodzie z nami. I właśnie takiego łagodnego sposobu przechodzenia przez zmianę nauczyłam się właśnie dzięki Brain Game.
Właśnie w Brain Game przechodzimy po kolei te wszystkie etapy w bardzo łagodny sposób. Nie po to, żeby siebie naprawiać, ale żeby właśnie wreszcie przestać ze sobą walczyć. I właśnie dlatego Brain Game jest dla mnie taki ważny, dlatego zostałam jego certyfikowaną trenerką, jedyną w tym momencie w Polsce. I dlatego wykorzystuję Brain Game właśnie w codziennym swoim życiu, dlatego że wszystkie kolejne decyzje od momentu poznania procesu Brain Game zaczęłam właśnie przeprowadzać w zgodzie właśnie z boskim cyklem zdarzeń, o którym Ci w zasadzie dzisiaj opowiedziałam. I na przykład kolejna zmiana, czyli bardzo ważna zmiana w moim życiu, czyli sprzedaż mojego sklepu internetowego, właśnie przebiegała w taki sposób. Właśnie w takiej łagodności, braku napięcia, ale dzięki temu wszystko pięknie płynęło, bo właśnie kiedy idziemy zgodnie właśnie z boskim cyklem zdarzeń, to wtedy wszechświat po prostu zaczyna nam sprzyjać, zaczyna nam pomagać i jesteśmy w tak zwanym przepływie, czyli flow. Więc jeżeli temat w ogóle Brain Game Cię zainteresował, albo w ogóle stoisz na takim etapie, że czujesz, że coś w Twoim życiu musi się zmienić, ale z jakiegoś powodu utknąłeś, to bardzo Cię serdecznie zapraszam w ogóle do zapoznania się ze szczegółami Brain Game, dlatego że lista jest już otwarta. Startuję z nową edycją Brain Game 30 września. Umieszczę linka oczywiście do wszystkich szczegółów na temat programu Brain Game. Natomiast jeżeli po prostu chcesz się dowiedzieć więcej i chcesz w ogóle się dowiedzieć, czy jest to proces faktycznie dla Ciebie, zapraszam Cię serdecznie też do kontaktu ze mną. Chętnie umówię się z Tobą na krótką rozmowę wstępną, aby właśnie sprawdzić i ocenić wspólnie, czy rzeczywiście jest to proces dla Ciebie. Więc zapraszam Cię również do kontaktu i jeżeli ten filmik Ci się spodobał, to zostaw kciuka do góry, podziel się komentarzem, co zostało w Tobie po tym nagraniu, subskrybuj mój kanał, może udostępnij ten filmik komuś, kto właśnie jest na etapie zmiany, stoi przed jakąś zmianą, ale nie może ruszyć z miejsca, może mu posłuży. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci bardzo dużo miłości.